No i czekam na was. Czekam sobie, aż ktoś przyjdzie. Czy ktoś może przyjść? O, a właśnie. Opcje wyświetlania czatu. Wszystkie są widoczne. Cześć! Witam. Nawet nie, wiecie co, ja dopiero dzisiaj rozkminiłam tak naprawdę te live'y. Jestem the best, co? Cześć Mirelko, cześć Kasiu, cześć Gosiu. Hello, hello. To jest sukienka. Witam, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście, ale tam z tymi łapkami to trochę słabo. Cześć Ewunia. Cześć Gosiaku. Cześć Lidia. O, od razu łapek więcej. Lady in Red. Ja nie wiem, czy to jest czerwony, moim zdaniem to róż. Cześć Elu. Witam was wszystkie serdecznie. Rozpoczynamy, nie traćmy czasu. Powiem wam, co dzisiaj mam na sobie. Dzisiaj miałam ochotę na coś erotycznego. Czy się domyślacie, co za zapach dziś? A, u Ciebie w telefonie czerwony, okej. Czy się domyślacie, skoro miałam ochotę na coś erotycznego, jaki zapach dzisiaj użyłam? I tym samym o jaki wy walczycie? Witam i chcę. No, Olenko, nie zdziwiłaś mnie w ogóle. Czy wiecie? Czy zgadujecie? Nie zgadniecie. New Notes. Cześć Jasiu. Podejrzewam, jak erotika maksimale. Dokładnie. Versace Crystal Noir nie, tego nie miałam na ten miesiąc, ale erotikę miałam, tak. Słuchajcie, co to jest za zapach? Większość powie, że drzewny. Ja mam silne skojarzenia skórzane jednak. I na mnie też wydaje mi się, że bardzo skórzanie wypada. Ale co jest bardzo dziwne w tym zapachu, to tak przez powiedzmy 5 godzin, bo to jest bardzo trwały zapach, powiedzmy przez 5 godzin ja wyczuwam tę skórzaność. Cześć Kamilko. O Jezu, zatkałam się. A później, słuchajcie, wyłazi wanilia. Zaczyna się na mnie odrobinę wysładzać. I to jest tak zaskakujące, bo przez 5 godzin nic nie wskazuje na to, żeby miała tu wyjść w jakikolwiek sposób jakaś słodycz. I najśmieszniejsze jest to, że przy tej wanilii pojawia się jakaś taka pudrowość, nie wiem, fiołkowa, irysowa, coś w ten deseń. I robi się to trochę jak jakieś takie cukierki pudrowe. Cześć Marta, jestem pod mega wrażeniem przesyłki od Ciebie. Bardzo mi się podoba, poprawiła mi humor, uśmiałam się. Bardzo dziękuję. Cieszę się, Olu, bardzo. Także ten zapach na mnie brzmi cudownie. Ale muszę Wam powiedzieć, że on się zmienia w zależności od skóry. To znaczy może inaczej. On na ciuchach brzmi inaczej niż na skórze. Więc warto jednak go na skórę aplikować, nie na ciuchy, bo na ciuchach nie przeobraża się. Nie ma tej wanilii później, nie ma tej pudrowości fajnej. Więc proszę. A ja dzisiaj do Was przychodzę z testingiem. Cześć Elu! Cześć Elu. Słuchajcie, ja przychodzę do Was dzisiaj z testingiem. Fajnie, że w ogóle Ela jest i właśnie się odezwała, ponieważ od niej dostałam 4 zapachy, które sobie testowałam. Wejdę sobie w moje notatki, bo testowałam je już dawno, a chciałabym bardzo Wam o nich opowiedzieć, bo może znacie te zapachy, może je inaczej odbieracie, chociaż ten, o którym powiem jako pierwszy, to raczej nikt nie może go inaczej odebrać. Dostałam od Eli próbkę, słuchajcie, zapachu Miller Berto i to jest menta i ment. Nie trzeba być znawcą 30 języków, żeby wiedzieć, że menta to jest pewnie mięta, ment, czyli jeszcze bardziej miętowe.
Tak, to jest dla mnie guma, nawet nie Orbit, miętowa. Nie Miller Halis, Miller et Berto. To jest mięta, ale to jest dla mnie guma Spearmint. Nie pamiętam jaki to ona była firmy, ale dosłownie jakbym czuła tamtą gumę. Ona się różni. Tamta mięta była taka ostrzejsza, troszkę jakby bardziej. Cześć Sylwia! Bardziej przyprawowa, bo to nie jest taka mięta jak jest w Orbit na przykład. W Orbit jest jakaś taka, no, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale czuć cukier. A w Spearmint właśnie czuć było tą taką świeżość miętową i dla mnie to jest dokładnie taki zapach, więc jak ktoś lubi miętą pachnieć, to polecam. Dostałam też od Eli, słuchajcie, Narcisę Teormina Etna. Ja Narcisę Teorminę przetestowałam i ja myślę, że jakieś 15 zapachów na pewno. Cześć Aguś! Etnę też miałam. W ogóle psiknę sobie tą Etnę. Co ja tutaj napisałam o niej? A no właśnie. Napisałam notatkę, którą zrobiłam. Już to kiedyś testowałam. No i co z tego? Hello. I wtedy nie zrobiły na mnie szczególnego wrażenia. A muszę przyznać, że to są piękne perfumy. Ojej. Słuchajcie, to jest dosłownie pomarańcza. Uderza Was prawdziwa, soczysta pomarańcza. Taką, jaką kiedyś się jadło na Wielkanoc, bo pomarańcze zawsze się jadło na Wielkanoc, pamiętam, a mandarynki na Święta Bożego Narodzenia. O Jezu, przepiękny jest zapach. On robi się taki później gładki, tak sobie napisałam, bo on w tej początkowej fazie jest bardzo silnie cytrusowy. Na Wigilię pomarańcze nie, u mnie zawsze mandarynki były, a pomarańcze jadą zawsze na Wielkanoc. Przynajmniej tak mama zawsze kupowała. Tak, mandarynki się dostawało w prezencie. Dokładnie tak. No ale to na Boże Narodzenie właśnie. Na Wielkanoc jajka, to swoją drogą. Ale właśnie on teraz, słuchajcie, przygasa. On jest taki, robi się taki gładki, taki wysmuklony, taki elegancki, delikatny. Bardzo, to jest bardzo komfortujący zapach. Mega po prostu. I tak jak za pierwszym razem, właśnie widzicie, testujemy coś raz, nie wracamy do próbek i robimy na ogół błąd. Orzechy też, tak. Orzechy też się dostawało pod choinkę na prezent. Zawsze zapominam napisać, no właśnie, i później nie bierzesz udziału w losowaniu. Mowa była o Narcisę Teormina Etna, Karolinko, bo testowałam. Opowiadam Wam, co testowałam. To są wszystko w ogóle, teraz mówię Wam o zapachach, które dostałam od Eli. I dostałam, dobrze mi Ela napisała per se, 27,87 z marki. I właśnie miałam w którymś filmie, powiedziałam Wam, że przyjdzie taki czas. A właśnie, wiem Agnieszko, że Ty wracasz. Miałam w jednym filmie taką dla Was informację, że wrócę do Was i powiem Wam, że jest zapach, który bardzo mocno, bardzo naprawdę mocno przypomina Nosferatu. I to jest, no tak w 99% Nosferatu, tylko wiecie co? Nosferatu to się inaczej zaczyna. Początek jest po prostu inny. Ale co Wam chciałam powiedzieć? To Monia mówiła, jak dostała ode mnie Nosferatu, to Monia mówiła, że tu się wręcz ten per se, początek jest taki jakby płynu do mycia szyb. Przynajmniej na mnie. Natomiast Nosferatu na mnie siedzi jak mało który. Mimo że jest to taki, wiecie, przyskórny zapach, niby delikatny, to on
siedzi na mnie calutki dzień. I Monia, która ode mnie go dostała, zawsze mówi, że no, po 15 minutach nie wie, w ogóle ciężko jej ocenić zapach, bo go nie czuje, zjada go skóra. A u mnie jest tak trwały. A właśnie tu minusem tego zapachu jest, że on z kolei na mnie siedzi maks 2 godziny. Gdyby tak nie było, to on już byłby w mojej kolekcji. A, no widzicie. Ale dosłownie to jest naprawdę, już teraz się ułożył i to jest Nosferatu Heretika. Także mam zamiennik, on jest tańszym zamiennikiem niż Heretik Nosferatu, ale nie wiem, czy go kupię, no bo brakuje mi tej trwałości, którą mam. I podejrzewam, że skoro wy piszecie, że per se jest cudowny, to podejrzewam, że też siedzi na was super. A dlaczego na mnie nie siedzi? Moja skóra go zjada, no. To jest bardzo smutne. I ostatni zapach, jaki dostałam od Eli, to jest L'Escondieu Bonne Fortune. Moim ulubionym zapachem z L'Escondieu w ogóle to jest na ciepłe dni. Tak, to jest taki letni. Chociaż uważam, że Nosferatu to jest w ogóle na każdy dzień. No. To jest świeżak, ale taki no, elegancki. I ten też uważam, że jest elegancki. Moim z L'Escondieu jest ten Bengal, najpiękniejszy zapach. I mam go na łyszyście, a do tej pory go nie kupiłam. W ogóle chyba go nawet nie mogłam za bardzo znaleźć, był problem. Bo w ogóle z tą marką L'Escondieu to nie jest tak prosto. Trzeba się naszukać. I Bonne Fortune, co ja tu sobie napisałam? Napisałam sobie, że początek to cytrusy, podane lemoniadowo, a później to czysty imbir. Bardzo przyjemny zapach. Ja kocham imbir i jak wiecie, imbir jest taki właśnie cytrusowy, ale z tą swoją ostrością, którą wręcz czuć, ona wibruje aż. I ten zapach taki jest. Tak, ten zapach taki jest. Bona Fortune jest pięknym zapachem, ale wiecie co, powiem szczerze, wydaje mi się, że niezbyt odkrywczym. No już Nosferatu Ewciu ci nie dam nawet kropli, bo szczerze to mi zostało jakieś, nie wiem czy 2 ml w ogóle tego zapachu. Tak. Ja gdzieś już coś takiego czułam, gdzieś coś mi świeci, że tak podobny zapach gdzieś już wąchałam z jakiejś marki. Także on nie jest jakiś super odkrywczy, ale jest genialnie zrobiony. Ja pamiętam, że jak go testowałam, słuchajcie, to pamiętam, że siedział jak szalony. W ogóle nie schodził ze skóry i to jest genialne. I ja mam też L'Escondieu zapach, tylko że ja mam udowy zapach, więc to nie dla wszystkich. Taki może najmniej komfortujący tak naprawdę. Bengale, no widzisz, sprzedałaś. On jest przepiękny, ten zapach Bengale najbardziej mi się podoba. Tak, rzuciły się na krwiopijcę. Wszystkie odlewki poszły i to bardzo szybko. No i właśnie teraz Karolinka napisała o Gorillaz i Gorillaz też dostałam, a Gorillaz dostałam od Ewy? Ewa, od Ciebie chyba L'Escondieu Gorillaz dostałam. I Glorylis, przepraszam. Glorylis jest też, Agnieszka ma też Glorylis. Green Tea. Więc już Wam śpieszę, bo Agnieszka jest zakochana w tym zapachu. Początek jest dla mnie odrzucający na maksa. Odrzucający na maksa. Tak, jest strasznie goździkowy, taki rzeczywisty, aż przeraźliwie, aż szczękę wykręca. I napisałam tak. Pieprz taki autentyczny, przyprawa jakaś, wszyscy znamy, jakby z goździkiem. Teraz wiem, że tak, 100% goździk. I cytrusem jakimś. I on się nie zmienia. Zastanawiam się, piszcie dziewczyny, czy Glorylis się na Was zmienia? Jest strasznie taki ostry, mocny, pieprzny,
Cały czas gdzieś tą cytrusowość wyczuwam. No i nieziemsko chłodny. A dziękuję, Kasiu. Znaczy różnie mogą być goździki podane. Na przykład goździki, które są podane w starym zapachu Estée Lauder Youth Dew, są normalnymi, ciepłymi goździkami. Tu jest bardzo dużo chłodu. No, Glorilis to nie jest moja bajka, jest zbyt chłodno. Kojarzy mi się z Maskra Wagor. Może odrobinę, znaczy dla mnie, mam tu nawet w notatkach napisane, że on jest u mnie bardzo chłodny cały czas, a Maskra Wagor jest dla mnie ciepły. Pudernica trochę, okej? Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, Karolina, ale okej. Kolejny zapach, który bardzo chciałam poznać i znowu przez Agnieszkę Green Tea. No, ponieważ my z Agnieszką no, nie mieszkamy w jednym kraju, niestety wzięła i się wyprowadziła do jakiegoś tam, do jakiejś Anglii. Tak, tam są przyprawy. No dlatego mówię, że słowo goździk nie oznacza, że zawsze jest to coś aż tak nieprzyjemnego. Słuchajcie, Stash od Jessica Parker. Ona dużo o tym zapachu opowiada, no a ponieważ nie mieszkamy w jednym kraju i nie możemy się czasami czymś tam powymieniać, żeby wiedzieć, o czym ta druga osoba mówi, to udało mi się dzięki właśnie Ewuni. Super, ja uwielbiam Youth Dew. Dla mnie to jest w ogóle odkrycie. I się może narażę, ale tylko posłuchajcie początek, bo moja przygoda z tą próbką była taka, że pierwsze co napisałam do Ewy, że w ogóle ja nie rozumiem tego zapachu, że o co tu chodzi, że jakie stare piwnice, czy tam jakieś stare lokale, że Agnieszka niedługo zrozumie swój błąd. Dobrze napisane. Kupiłaś, ale już sprawdziłaś Youth Dew? Podoba Ci się chociaż? Mam nadzieję, bo mi bardzo. Olena nie lubi Stash. Słuchajcie, początek jest bardzo słodki dla mnie i taki zwyczajny. Tak bym go nazwała. Początek jest zwyczajny. Muszę poczekać chwilę. Nawet nie sądziłam, że w ogóle ten zapach tak się zmienia. I on dopiero później nabiera tej głębi i no niektórzy mogą powiedzieć, Stash nie twój, Monia, okej. Ogórem kiszonym, okej. Tak, ale różnie Aguś opisują. Niektórzy mówią o piwnicach, każdy go inaczej opisuje, ale jako coś takiego... Jedni opisują jako wilgoć, a inni jako coś zmuszałego, starego, takiego, wiesz. I teraz ja Wam powiem tak, że początek mi się w ogóle nie spodobał, zwykły słodziak jakiś, ale właśnie to, co dzieje się później, to dla mnie są zakurzone meble. Ja nie czuję tego deszczu. Ja nie czuję wilgoci żadnej, ani mokrych liści, tak jak Wy tutaj opowiadacie. Dla mnie to są takie stare drewniane meble właśnie pokryte kurzem. Ja wręcz czuję ten kurz, ale nie wiem dlaczego te stare drewniane meble nie są brzydkie. Mi się to po prostu... Może Twój się ukisił właśnie, bo on tak nie pachnie. O, Ewa pisze, dla mnie to stare drewniane meble i też właśnie w tą stronę bym poszła. Ja tak bardziej wyczuwam Stash. I mi się to bardzo podoba. W ogóle widzę ten zapach tylko i wyłącznie jesienią. Nawet zimą mi on nie pasuje. Jakoś tak widzę, że jak rozpoczyna się jesień, nawet ona nie musi być, słuchajcie, jakaś taka zimna, ale ja już od razu czuję ten zapach i widzę tę jesień. Nawet trochę ciepłą, nawet taką złotą.
Naprawdę, bardzo fajny zapach, ale na początku go zjechałam i dziewczyny coś o tym wiedzą. Trzeba dać mu się rozwinąć, bo on się po prostu zmienia. Bardzo chciałam poznać Romę Biagotti. Bardzo chciałam poznać, bo ciągle mi o tym mówicie. Pewnie kwestia skojarzenia, dokładnie. I też dostałam od Ewy. Nie mam gdzie psikać, ale psikam. Mówcie, co wy myślicie o Romie. Ja napisałam sobie, że tak, przyjemnie słodkawy, cudem ponadczasowym. Ja i tak już stary kredens jestem, a żeby jeszcze nim pachnieć. Okej. Olena, ty kradniesz po prostu każdego live'a, daję słowo. Aż się boję. Nie, słuchajcie, co napisałam? Nie bój się, Madziu. Napisałam przyjemnie słodkawy, następnie mocno wybijają się cytrusy. Po ułożeniu ambrowo-cytrusowy zapach. Moim zdaniem będzie super brzmiał zarówno w wyższe, jak i niższe temperatury. Tak. Dla mnie to w ogóle nie jest zapach jednej pory roku. W ogóle. Silnie wyczuwam cytrusy, ale to wszystko jest takie wyważone. Te cytrusy nie są za kwaśne, są z odrobiną jakiejś słodyczy. Fajnie, ta kompozycja jest taka fajnie... O, witam Cię, Olu. Taka fajnie wyważona. Jest w nich jakaś taka nuta przyprawy. Gdzieś w oddali gra mi jakaś nuta przyprawy. Może jakiejś ambrowości wręcz, dlaczego większość może tak myśleć, że Roma jest na przykład tylko na zimę. Bo faktycznie jest tam jakaś ta nuta, ale ogólnie bardzo fajny zapach. Powiem Wam, w ogóle wąchając to bym nie powiedziała, że to jest takie tanie. Naprawdę w ogóle. Mam jeszcze, muszę się streszczać, bo 22 minuty. Mam jeszcze Roma Rossa i Roma Rossa napisałam, że bardzo czuć DNA Romy, z tym, że na pierwszym planie jest róża i to tylko taka zmiana, ale całe to, co teraz Wam powiedziałam, to w tej Rossa też czuć, tylko że jest bardziej schowane za różą. Róża gra tu pierwsze skrzypce i ona jest tutaj cudowna, bo moim zdaniem nie jest to ani róża mydlana, ani róża taka, wiecie, stara, jak ja to czasami mówię. Taka, bym powiedziała, dosyć nowoczesna. O, taka kwiatowa. O, właśnie, tego słowa mi zabrakło. Kwiatowa róża. No i ostatni zapach, o którym Wam powiem, no zaczęłam się streszczać, bo zobaczyłam czas. Gallagher Cremelle. Czy któraś zna? No, powiem Ci, że naprawdę ten zapach jest fenomenalny. Bardzo dobrze jest zrobiony. W ogóle nie czuć taniości w nim. Czy znacie Gallagher Cremelle? Mówcie mi. Bo ja tutaj napisałam sobie, że w ogóle ten zapach mi się spodobał na tyle, a to jest chyba też od tej. Tak, bo to taka sama ta. To chyba też od Eli jest. No nie wiem. O, Roma pojedzie z tobą do pracy i super. Cremelle. Bardzo mi się spodobał ten zapach. Bardzo. Pamiętam o nim, myślałam o nim, zastanawiałam się, czy kolejny Gourmand w mojej kolekcji to w ogóle jest sens. Początek to kawa z karmelem, ale przeważa kawa, dlatego ten karmel wcale nie jest słodki. Kawa też raczej espresso niż latte. Zapach jest taki pudrowy, wręcz pylisty, projektuje na kilometr, na 2 kilometry. On tak projektuje, słuchajcie, że w dzień, kiedy testowałam ten zapach w ogóle, wszedł september. Aha, widzisz? Jezu, ten zapach jest hipnotyzujący, jest oczarowujący i bardzo silnie projektujący, bo jak go testowałam, to było tak, że wrócił mój mąż z pracy. Ja siedziałam w salonie, on wszedł i on go czuł. Tak
projektował ten zapach. Jak na Gourmand, to w ogóle to jest jakiś hiper diper. 600 zł. Tej marki Gallagher, Rose All Day, tak? Bianco Latte mam. Bianco Latte mam. Trwałe są, ale dla mnie zbyt mdłe, zbyt mleczne, zbyt laktonowe. Na początku mi się podobały, a teraz stwierdzam, że trochę nudne. Tu się fajnie dzieje z tą kawą, wiecie, ta kawa totalnie zmienia odbiór tego zapachu. Ten różany wypromował markę, a może właśnie, bo ja swego czasu też natknęłam się na tę markę Gallagher, nie pamiętam w którejś perfumerii i coś tam wąchałam, ale tak mi nie zapadło jak to. To jest naprawdę piękny zapach, gourmandowy, więc nie dla wszystkich, ale fajnie, że jest tu kawa, a nie tylko karmel zmieszany z jakimś znowu budyniowo, nie wiadomo jakimi rzeczami. Piękny jest ten zapach. No i no po prostu. No i to by było na tyle, słuchajcie. Także ja się bardzo cieszę, bo tak naprawdę poznałam z jednej strony wasze perełki, o których wy na ogół mi mówicie, dzięki dziewczynom. Wiem, czym się nie muszę interesować, to jest też zawsze plus, słuchajcie. To jest zawsze dobre testowanie, bo przynajmniej wiemy, w którym kierunku nie musimy iść i nie musimy też wszystkiego, wiecie, mieć i sprawdzać. Jestem totalnie zaskoczona Staszem, od razu mówię. I zastanawiam się nad flaszką Stasza. Gdybym dorwała, myślę, że ten zapach mógłby zasilić moją kolekcję bardzo chętnie. Ani wieszać, ale na mnie to zapach mleczka. No tak, dlatego że to jest ogólnie bardzo mleczny zapach Bianco Latte. I on jest taki dosyć mdły wręcz powiedziałabym. Tam nie ma tego przełamania w Bianco Latte. Zresztą sporo osób kupiło odlewki ode mnie w sklepie. To jak jesteście dziewczyny i znacie, to się wypowiadajcie. Ale mi się wydaje, że jest przereklamowany, przehajpowany za 89 zł. No, ja chyba też poszukam go. O, dorwałaś Chanel Comet. O, to jest zapach, który jest na mojej wishliście. Nie jest pilny, ale jest. Trzeci dzień ci się trzyma Rialto. A czym to mi Relko pachnie? Też gurmondziak jakiś? Bo Gritty robi głównie gurmondy. Dokładnie, też tak uważam. Przereklamowany troszeczkę jednak. W Perfum Click. Ok, zerknę sobie. Bianco Latte ma trochę więcej, to od razu mówię. Eclair jest bardzo prosty. Jest taki, słuchajcie, Eclair jest strasznie słodki karmelowo, natomiast Bianco Latte bardziej czujemy mleko. Ja nie wiem, czy to można uznać za zamiennik. Tak średnio, dla mnie nie do końca. Oud Mango Szafran, piękne. Piękne. Oud Mango w ogóle z Gritty mam i ten zapach jest petarda. Dobra, słuchajcie, 29 minut gadamy. Kończymy chyba, nie? No nie przekraczajmy tych pół godziny, bo to wiecie. No. Jeżeli ktoś kocha karmel, nie? Eklerki to eklerki. Dobra, słuchajcie dziewczyny, kończymy. Dziękuję wam bardzo i do zobaczonka do jutra w tym samym lub jeszcze lepszym składzie. Cały czas to powtarzam. Buziaczki. Pa, pa! Do jutra.